Trabajo, czyli ogłoszenie o pracę. Praca w marketingu telefonikas, czyli w marketingu telefonicznym. Hit sezonu. Awokado, jedno awokado kosztuje. Wylatuje z Nikaragui. Plan był zupełnie inny. Plan był taki. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Lub tutaj na YouTubie w zakładce sklep możecie zakupić koszulkę do komunikacji bez znajomości języka i podróżowanie staje się prostsze. Witam Państwa bardzo serdecznie w odcinku. I co chcę powiedzieć? Dzisiaj zwiedzamy stolicę Nikaragui, czyli Managüe, tak mówią lokalni przynajmniej. Patrzcie, jak moja speluna za 40 dolców wygląda. Pokazuję spelunę za 40 dolców. Więc tak, wiatrak pionowy, wiatrak od góry działa, jedno światło tylko działa, jest klimatyzacja, ale klimatyzacja nie działa. Łóżko wygodne, ręcznik wczoraj musiałem się doprosić. Pytałem gościa, czy w ogóle było zmienione, bo jakiś taki zakręcony w koszu śmieci. Pytam, czy poszewki zmienione. Poprosiłem go o to prześcieradło, on mówi, tu gorąco, więc nie ten. Ja mówię, nie no, ale chcę mieć się czym przykryć, bo w nocy temperatura spada i od wiatraków po prostu robi się chłodno, więc dobrze jest się przykryć. Śpię sobie i ktoś zaczyna tak zapierdzielać w drzwi, tak na całą petardę. Myślę sobie, pożar, policja, włamanie, nie wiem, Bóg wie co najzwyczajniej w świecie. Wydaje się, że jeszcze poranek. Otwieram drzwi z tych blokad, tam próbuję się ogarnąć, jak to otworzyć. Stoi gość za drzwiami, ten właściciel tego przybytku. I on trzyma śmietnik i mówi, że on śmieci zbiera. Patrzę na zegarek, 7:30. Mówię, nie, śmieci nie trzeba zbierać teraz. Zamknąłem, poszedłem spać. Byłem tak zmęczony po wczorajszym i powiem wam, zero wyczucia w ogóle, o co chodzi. To nie jest hotelik, gdzie po prostu masz swoje zasady, to jest taki homestay, czyli tak oni mieszkają na dole, a tutaj na górze wynajmują. Tutaj w pokoju jestem ja, a tam obok jest Kanadyjczyk w dormie. Ja płacę za tą spelunę 40 dolców, czyli 20 dolców za noc, czyli około 80 zł za noc. Tam w dormie, za dorm się płaci za 2 noce 22 dolary, czyli 18 dolców mniej. Ale założyłem sobie, że przed wylotem, bo jutro mam wylot, mam samolot, chciałbym odpocząć i jednak się trochę zregenerować, poukładać te wszystkie swoje rzeczy i zgrać materiał, więc ta przestrzeń była mi potrzebna. No, ale o tym locie powiem wam więcej w dzisiejszym odcinku, więc bądźcie czujni i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę, komentarz i rzecz jasna. Poczta sandałowa to jest miód na sandały kierownicze i serce przy okazji. Zobaczcie, jaki widok z okna. Tutaj jest dormitory, czyli kilka łóżek postawionych, 8, a tutaj jest widok z okna. Taka spokojna dzielnica, powiem szczerze. No i dobrze, bo nie ma takiego hałasu, więc można wypocząć. Zanim pójdziemy w miasto, trzeba zjeść pataję. Powiem wam, że nigdy nie widziałem wcześniej tak intensywnego koloru owocu. W sensie ja pataję znam. I w sensie mówię to w odniesieniu, że nie znam innego koloru, tak kolorowego owocu jak pataja. Tak intensywnego. Zobaczcie. Spójrzcie na to. Ile miąższu. Przepyszne. Moje śniadanie przed wyjściem i nagrywaniem stolicy. Przepyszne. Ale powiem wam, że tak barwi ten barwnik, że normalnie człowiek ma usta jak po pomadce. Może mnie tam na ulicy z kimś nie pomylili? Zobaczcie, ile tego jest. Pyszności.
5 zł taki tutaj kosztuje. Zarąbiste. Patrzcie na to. Ja wczoraj przychodzę. Patrzę tak. Słuchajcie, oni tutaj są pozamykani jak w więzieniach. Podwójny drut kolczasty. Jakieś ogrodzenie z jakimiś zębami, nie wiadomo o co chodzi. Kłódka, brama to po prostu, wiecie, kilka kilogramów. Kilkanaście kilogramów, żeby to w ogóle przepchnąć, żeby to otworzyć. Lecimy zwiedzać miasto. W stolicy żyje ponad milion osób i to jest dużo. To jest dużo jak na kraj, który liczy 10 milionów ludności. Trzeba zauważyć, że im bliżej centrum, tym więcej obwarowań, że tak powiem, bezpieczeństwa. Zobaczcie w ogóle, jak to mniej więcej wygląda, bo to trzeba po prostu zobaczyć, poczuć. Ogólnie jako takich napadów, żebyście też byli świadomi, nie ma. To nie jest tak, że ktoś przychodzi i wyciąga jakąś giwerkę albo wyciąga jakieś tam ostre narzędzie i mówi: dawaj mordo, portfel i hej, się masz. To się zdarza, ale nie tak często, jak może myślicie. Niemniej jednak częstymi takimi zabiegami, no to są takie drobne kradzieże, wiecie, wyłudzenia, kradzieże, no kieszonkowcy, no wiadomo o co chodzi, nie? I teraz sobie zadajesz jedno proste, kierowniku, pytanie. Będą z DS-ami. Chłopaki tutaj sobie szamają. Zadajesz sobie pytanie: czy warto żyć w miejscu, w którym płot to 4 metry, obarczony podwójnym drutem kolczastym, plus tam z 50 kamer? Moi drodzy, no to pozostawiam pytanie otwarte i sami sobie na to odpowiedzcie. Wiecie, ciekaw jestem, jak fakt bezpieczeństwa w centrum, bo jesteśmy 2 km od centrum, to można powiedzieć, że jesteśmy bardzo blisko, jak to wpływa na ceny tych nieruchomości. Czy ludzie faktycznie chcą tu mieszkać? Se będę. No, co to znaczy? Sprzedam ogromną tą Skodę. Jak to daleko? 10% zniżki. U kierownika zawsze macie wtyki. I teraz najlepsza zabawa. Teraz trzeba złapać autobus do centrum i do centrum dojechać za 25 groszy. Paliwo kosztuje ponad 4 zł, na ichniejsze warunki bardzo dużo, a transport publiczny w mieście kosztuje 25 groszy. Czujecie? Po ludzku. Nie wiem, czy to będzie widać na kamerze, ale zobaczcie, z tej perspektywy normalnie ma się poczucie, że tam jest morze, że tam jest morze, że tam jest ogólnie Pacyfik, ale to nie, to jest jezioro. To jest jezioro Xolocan, coś takiego. Zobaczcie, jakie to jezioro jest ogromne. Tam jest wyspa. Tutaj zobaczcie. Znaczy, to nie wyspa, to taka odnoga, która wchodzi w to jezioro. Kosmos. Ktoś by powiedział: kierowniku, tutaj mógłbyś się przekimać taniej. I to bez dwóch zdań. Mógłbym znaleźć taniej niż 40 dolców za 2 noce. 40 dolców to jest 160 zł, czystych złotych, PLN-ów. Dlaczego jednak nie zdecydowałem się na taką spelunę tańszą? Powiem wam, że no jestem zmęczony i nie chciało mi się już tego chodzić, szukać osobiście, tylko po prostu wziąłem internet, odpaliłem, wybrałem najtańszą opcję z najlepszych i tyle. Z wygody. La Colonia. Słuchajcie, wejdźmy, bo to jest supermarket. Chyba supermarket, powinien przynajmniej być. Pokażę wam coś, co rozwala łeb. Oczywiście tak. Nie pamiętajcie o tym, żeby nie zabierać do sklepu królików i skowronków, czarków i pulpetów. I oczywiście nie zabierajcie ze sobą. Hala to pociągnąć trzeba. Idziemy do sklepu. Pokażę wam, co mi wczoraj łeb rozwaliło. Także, o, można sobie taką bombę kupić. Coś, co po prostu trzeba pokazać. To jest super, to jest centrum handlowe. Proszę zobaczyć. Tam jest sklep. Zaraz wam banie rozwali, zobaczycie. W którymś z odcinków już pokazywałem te ceny w sklepie, ale teraz co ja wam pokażę, to wam banie odpadnie i jeszcze trochę. Patrzcie na to. Owoce i warzywa. Z lekcji hiszpańskiego wiemy, że unidad
Unida to jest uno, czyli jedno jabłko takie, które pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, kosztuje 4,30. Uwaga, takie jabłko, tutaj nie ma nalepki, pochodzi 5,40, 5,50. Tutaj za 125 chyba gramów 30, to są tańsze jakieś, ale zobaczcie to jeszcze, hit sezonu. Awokado, jedno awokado kosztuje, uwaga, 6,80. Unida 6,80. Czujecie? Pytam babkę wczoraj, bo tu stoję i mówię tak z ciekawości, zapytam, nie? Mówię, klientkę, kto to kupuje? Ona mówi, czasami się ktoś zdarzy. A ja się tak zastanawiam, dlaczego za mandarynki tak dużo płacę? Bo ja płaciłem za mandarynki za jedną, a nie tam na kilogramy. I powiedzcie, że w Nikarague nie trzeba być bogaczem. Naprawdę, te ceny niektóre mnie rozwalają tutaj, serio. Kierowniku, a taka duża choinka to wiele to będzie monet. 345 zł. 310 zł. Nie tak tanio. Tak się zamotałem, że od zaplecza musiałem wyjść. Nie wiem jak to się stało, ale się stało. Na początku odcinka powiedziałem, że wybieram się na samolot. I to jest prawda. Wylatuję z Nikarague. Plan był zupełnie inny. Plan był taki, żeby odwiedzić jeszcze Kostarykę i Panamę. Ale przyznam szczerze, że sił mi już brakuje. Sił, energii. I też po prostu czuję, że chciałbym trochę zrobić upgrade sprzętu. Dodać mikrofon, żeby trochę była lepsza jakość dźwięku. A czy może nawet nie trochę, a diametralnie lepsza. Może nowa kamera, więc czuję, że to jest właśnie dobry moment na to, żeby to zrobić. A przyznam szczerze, że podróż po Ameryce Centralnej jest bardzo intensywna i co tu dużo mówić, wymagająca. Więc odpuszczam i wracam do Polski. Kolejny odcinek, który obejrzycie na kanale za 2 dni albo za 3, to prawdopodobnie będzie odcinek podsumowujący całą podróż. Więc jeżeli macie jakieś pytania, to śmiało dajcie znać. I co? To jest przedostatni odcinek naszej przygody. Naszej przygody po Ameryce Centralnej. Pomyliłem drogę. Muszę iść w lewo, a nie w prawo. Muszę złapać jakiś autobusik do centrum. Może ten któryś będzie jechał, zaraz zobaczymy. Dawajcie, mordule! Szefowa Czarinkę pogoniła. Czarinka tutaj szefowa z ochrony sobie je. Drugie śniadanie. Czarinka taka tutaj chorutka, że tak powiem. Widać niestety w tych krajach tropikalnych te problemy skórne u zwierząt ulicznych, bezdomnych są naprawdę powszechne. Ktoś by pomyślał, kierowniku, ale ta flaga podobna do flagi Salwadoru i Hondurasu. Oczywiście, to flaga Nikaragui tutaj właśnie powiewa i one są podobne kolorystycznie. Dlaczego? Kiedyś należały do Zjednoczonych Prowincji Ameryki Środkowej. Kierowniku, a wytłumaczy kierownik, co tu na środku tej flagi jest w Nikarague? Oczywiście, że wytłumaczy. Więc tak, ten trójkąt symbolizuje równość. Równość, moi drodzy. A w trójkącie znajduje się 5 wulkanów. Tak jest. Czekajcie. Które symbolizują jedność państw Ameryki Środkowej. Czapka frygijska, taka malutka na środku, oznacza, szanowni państwo, wolność, a tęcza oznacza nic innego jak pokój. Często się spotyka w dużych miastach takie miejsca jak to. Nie w centrum, przed centrum, 1,5 kilometra. Ludzie chodzą po szmateksach, szukają w dobrym stanie ubrań i wywieszają tutaj i po prostu sprzedają dalej, żeby zarobić. Czasami sprzedają rzeczy, które znajdą na śmietniku, jakieś zabawki używane. No wiecie, po prostu żeby dorobić. Te manekiny nawet mają, słuchajcie, takie pupy odstające mocno w Ameryce Centralnej.
Duży biust, duża pupa to oznaka tego, że zdrowa, że wykarmi dziecię, a nawet 8. Więc pierś musi być duża, pierś musi być pełna. Zupełnie inny taki wzór piękna niżeli w Polsce. O, na przykład tak jak tutaj, używane zabawki kupione pewnie w Szmateksie gdzieś i o, a tutaj na przykład można kupić sobie patelnie używane. Jak komuś mąż pyskuje, przychodzisz, kupujesz używaną patelnię, 3 strzały i nie będzie szkoda. Dzieciaki sobie w piłę grają. To są tak zwane uliczne dzieci. Żeby była jasność. Klapka, skroimy im klapka. Hola amigo, ¿cómo estás? Siema, no mordo. Fajne chłopaki, ja to lubię. Lubię pogadać. Jak gdybym, słuchajcie, znał trochę hiszpańskiego, to ja bym z nimi sobie pograł. Jedziemy z szefem. Teraz tylko módlmy się, żeby nie skręcił w prawo albo w lewo. No i pięknie. Skręca w lewo. No fajnie. To dziewczyny, to nie był plan. Czy plan był taki, żeby jechać prosto, a wyszło jak zawsze. Powiem wam, że w nocy, jak się chodzi w nocy ogólnie po mieście, to jest tak mało ludzi na chodnikach, na ulicach. Wszyscy w samochodach tylko siedzą. Słuchajcie, źle pojechaliśmy. Muchas gracias, señora. Kurde, kierowca z dupy wyjęty. Wyrżnął czołem, nie? Ja pierdzielę, znowu źle. Hiszpańskiego nie znasz? To nie znasz. Ale za to masz silne nogi, więc się nałazisz. Nie wiem, poszerzona oś? Oś nie od tego auta, jakoś widać źle, dziwnie zmontowane, bo te opony bardzo mocno na zewnątrz wystają. Ty, jaka siłeczka. Fajna. No ale nie zaglądam, idę dalej. Czasu nie ma. Ta uliczka wygląda jak z jakiegoś Silent Hilla. Stary Ford, stary Colt. Zobaczcie. GMC stare. Ktoś podwalił dwa koła. Buenos dia. Tutaj tak samo. To są, słuchajcie, to są zabytki. To są zabytki motoryzacyjne. Charita Managuańska, nikaraguańska. Leżing. Leżing and plazing, my friend. To są uliczki, to są takie, wiecie, no, dzielnie. Kilometr przed centrum. Kto ci zabroni? Chrapie sobie ziomek, ty. Słuchajcie, pod drzewem elegancko wieje. Kuku. Można sobie pokimać. Kolejna czarinka tam. Tu na sprzedaż. Gdybyście chcieli kiosk kupić, no to macie 5% zniżki z kierownika kodem. Musicie przyjść i powiedzieć głośno, jak to daleko. Dawno nie widziałem żółwi ninja na jakimkolwiek innym, słuchajcie, jakimś takim budzie. A żółwie ninja kochali pizzę. To było ich ukochane jedzenie. Naprawdę lubiłem oglądać tą bajkę. I też filmy, bo też powstały na bazie komiksów filmy. Słuchajcie, muszę wam powiedzieć kawał. Rzadko się zdarza, żebym opowiadał kawały, ale ten muszę wam opowiedzieć, bo pasuje w ogóle idealnie. Dzwoni kura do koguta i pyta, gdzie jesteś? A kogut odpowiada, grzebie przy samochodzie. Jest i niemiecki garbus, który był powszechny. Kto ogląda odcinki jeden po drugim, ten wie, co ten garbus sobą reprezentował. Tutaj plac Jana Pawła II. Nasz człowiek Jan Paweł II odwiedził Nikaraguę dwukrotnie, w 83 i w 96 po transformacjach, już trudnych transformacjach dla kraju. To jest centrum.
To jest centrum Managua. Zobaczcie sobie, gdzie jest park Jana Pawła II na mapie i zrozumiecie. Zobaczcie, jak pusto. No, prawdopodobnie ludzie w pracy, kierowniku albo w szkole. No i pewnie racja, no. Pewnie wieczorami tutaj przyjdą sobie chillować i odpoczywać. Na lewo jezioro Xolotlan, a tutaj nasz człowiek Jean-Paul II, czyli Jan Paweł II. Ciekaw jestem, z którego roku tablica. Chyba nie będzie tutaj roku. No niestety nie widzę żadnego roku, ale tutaj jest mozaika z ceramicznych, glinianych, wypalonych kawałeczków zrobiona. Niektórzy z Was bardzo mocno się czepiają tego, że wspominam o Janie Pawle II, ale trzeba zaznaczyć, że to jest człowiek, który jest najbardziej znany na całej kuli ziemskiej. Tam, gdzie nie pojadę, tam Jana Pawła, Polaka, znają. Polaka szanują. I Jan Paweł II, kiedy podróżował w różne części świata, to zawsze wybierał, moi drodzy, to jako ciekawostkę, zawsze wybierał nie jakieś luksusowe apartamenty, tylko zawsze wybierał miejscówki bliżej duchownych, lokalnych, tak żeby spędzić z nimi troszkę więcej czasu. Więc to jest taka ciekawostka ode mnie. I teraz tutaj nasz kolega, który podszedł do mnie, doda kilka słów od siebie. Proszę bardzo. Hola. Podchodzi do mnie ten ziomek i mówi do mnie tak: daj paszport. Ja mówię, po co? Daj paszport, bo jestem policjantem. Wyciąga z portfela tą plakietkę policjant, jego zdjęcie i policjant. Ja mówię, ja sobie taką mogę też wydrukować. On mówi, daj paszport. I wyciąga telefon, żeby robić zdjęcia i ten. Ja mówię, że nie dam ci paszportu i nie dam ci robić zdjęć mojego paszportu, bo kurczę, ilu tutaj widzisz ludzi i czy jakbyś był w podróży, to też byś komuś dał, kto do ciebie podchodzi ogólnie tak o znienacka i też byś dał po prostu komuś paszport. Jakiś taki głupie, nie? On tak naciska, mówię, nie ma opcji, jak chcesz to sobie spisz na karteczkę. Spisał na karteczkę moje dane z paszportu i chce zdjęcie mi zrobić. Ja mówię, ty, nie ma bata, nie ma żadnych zdjęć. No ja rozumiem, że on swoją robotę wykonuje, ale jak zawierzyć, wiecie, podchodzi do was jakiś delikwent, prosi was o dane wrażliwe, próbuje robić zdjęcia paszportu, no i to jest jakieś takie, powiem wam, dla mnie szemrane. Ja to z Afryki jestem uczulony na takich ludzi. No i powiem wam, że no trzeba krótko i zwięźle, no spisał sobie i zawijasz żagiel i tyle. A wszystko pod pretekstem, że tutaj mega niebezpiecznie, że on musi to w ogóle spisać, bo tutaj to jest najniebezpieczniejsze miejsce w ogóle w kraju. O tak o. A tak serio, to ja się domyślam, dlaczego że tutaj jest taka inwigilacja. Moi drodzy, to nic innego jak pan Daniel, który no piastuje, wiecie, główną funkcję tutaj narodową. Próbuje kontrolować wszelkiego rodzaju tematy, tematy, które podejmują media, po to, żeby ewentualnie tych, którzy stoją opozycyjnie do jego pomysłów, do jego idei, żeby ich wyeliminować. Może też być tak, że jeśli trafią na mój kanał, na te filmy, no to mogą się po prostu te filmy im nie spodobać. Na tle jeziora pan Simón Bolívar, człowiek, który walczył o niepodległość Ameryki Łacińskiej. A tutaj tak, flaga lewicy, która ma teraz władzę w Nikarague, flaga Nikaragui, którą dzisiaj wam opowiedziałem, i rzecz jasna, flaga jakiego kraju? No, Ameryka Południowa, szanowni państwo. To jest flaga Wenezueli i to podkreśla ogólnie. Simon łączył Wenezuelę i łączy Wenezuelę z Nikaraguą. Ogólnie mają stosunki polityczno-gospodarcze wciąż. W jeziorze ogólnie można by było się kąpać, ale jest kilka argumentów, które mówią, że chyba lepiej odpuścić sobie tą atrakcję. Prezydent Wenezueli Mardugo i prezydent Ortega Nikaragui łączy ich ideologia w stosunku do naszych kolegów z północy bejsbolistów. Gracias. Łączy ich ta wspólna ideologia odnośnie bejsbolistów. Chcą zminimalizować wpływ bejsbolistów
do minimum na ich kraj. I tak, wspólny wróg zawsze łączy najbardziej. Środek tygodnia, a ja ile żyję, a żyję już trochę, pewnie mniej niż wy, to ja pierwszy raz w życiu widzę tak wyludnioną stolicę. Teatro Nacional! Teatr główny, zabarykadowany jak zakład poprawczy. Wchodzimy do Parque Central. No tutaj już powinno być troszkę więcej ludzi. Tutaj widzę, że jest troszkę monumentów. Zaraz wam spróbuję wytłumaczyć, co przedstawiają. To ludzie, ale to w sumie pracownicy, którzy dbają to, żeby było czysto, ładnie i przyjemnie. A tutaj pomnik Rubena Dario, 1933 rok. Jeden z najwybitniejszych poetów Ameryki Łacińskiej. Co trzyma w dłoniach? Ten instrument to prawdopodobnie fletnia pana pochodzący z Grecji, ale ręki uciąć niestety nie dam. Mam tylko dwie, a dwie są mi potrzebne. Katedra, a mianowicie fasada. Najbardziej rozpoznawalny punkt tutaj w stolicy. To tylko fasada. W 72 było trzęsienie ziemi. No i w środku jest totalna ruina. Nie wiem dlaczego miasto nie zechciało odrestaurować tego miejsca kultowego wręcz. Nie mówię tutaj o kulcie religijnym, ale mówię o takiej całej otoczce kulturowej, które to miejsce po prostu w sobie skrywa. Uważam, że takie miejsca, które mają w sobie ogromny ładunek historyczny, powinny być odrestaurowane, ponieważ to przyciąga turystów. I ja wam teraz mówię, 11 lat podróżowania po krajach mało turystycznych i naprawdę w niektórych krajach ciężko jest znaleźć punkt zaczepienia do zwiedzania. Serio, bo takie punkty są potrzebne, bo niekiedy ludzie przyjeżdżają na 7 dni czy na 10, no i chcą pójść do jakiegoś miejsca, popatrzeć sobie, jak to miejsce najzwyczajniej w świecie wygląda. Są równi i równiejsi. Ten gość mi macha palcem, że nie wejdę. Dobra, łachę nie będę prosił. Jutro tak my będziemy lecieć. Tak jutro będziemy lecieć do Stanów. Palaz Nacional. W 1978 sandyniści przejęli ten dobytek i wzięli zakładników. Tutaj jest muzeum. Ale powiem wam szczerze, chyba nie pójdę do muzeum. Zapytam, ile kosztuje i zobaczymy, co powiedzą. Jak będzie przyzwoicie cenowo, to najwyżej wejdziemy. Jak będzie nieprzyzwoicie cenowo, to nie wejdziemy. Nie poszedłem do muzeum, bo cena biletu jakoś mnie tak, w sensie wiecie, jakoś mnie tak boli. Bo pani mówi tak, 25 zł. Ja mówię, okej, dziękuję. Niedużo, ale jeszcze te kilkanaście minut vloga chyba bardziej wolę przeznaczyć na to, żeby pokazać wam miasto, niż chodzić po muzeum. W sumie sam też za bardzo takiego sztywnego muzeum nie lubię, bo po prostu nudzi. Zobaczcie, tutaj jesteśmy w totalnym centrum, a tutaj koleżka mi tutaj zaraz troszkę tam wypił jakichś wysokoprocentowych trunków i sobie tutaj chodzi. Najgorsi w podróży są ludzie pod wpływem procentów i ludzie nafukani. Nie do zatrzymania. Powiem wam, że jak widzę kogoś nafukanego i jak wyskakuje do mnie, to od razu zawijam na sandale i staram się odejść albo uciec jak najszybciej. Wiecie dlaczego? Bo ludzie nafukani nie mają w ogóle przesunięty próg bólu. Bateria się skończyła. Przy przesuniętym progu bólu bezsensowne jest jakiekolwiek konfrontowanie fizyczne, siłowe. Nie ma sensu. Są niezniszczalni. Teraz to ja wszystko rozumiem. Centrum to jest centrum jest dla leszczy, a życie się toczy w tamtej części trochę dalej. O, a w centrum kawę zasadzili. Ciekawe, kto będzie zwijał. Prezydent chyba. Centrum jest dla polityków, dla władzy. Pista Gaza.
A jak już jesteśmy w temacie gazy, no to powiem wam, że pierwszy raz w życiu podczas tej podróży w Ameryce Łacińskiej, hola amigo, w Ameryce Łacińskiej powiem wam, że pierwszy raz widziałem tak dużo zwolenników, tak dużo zwolenników przeciwników gazy. Wiecie, o kim mowa? Gwiazda Dawidowa. Wczoraj w sklepie normalnie co trzecia osoba, jakiś łańcuszek z gwiazdą Dawidową, brązoletki. Myślę sobie, ja pierdzielę, gdybym miał kamerę, to bym ich wszystkich obkręcił, że hej, się masz. Ale że kamera została w hoteliku, to tak wyszło. Ale naprawdę jestem zszokowany, ile krajów tutaj, w sensie ludność tych krajów, po których sobie podróżujemy, jak oni mocno są za Dawidami. Szok. Ziomek w taki upał chodzi, wodę sprzedaje między samochodami. O, tam teraz widzicie. A ja... No nie, co tak wali, ty? Ale wali w ogóle tam śmietnisko. To jest ciekawe. W centrum jesteśmy, ludzie sobie upatrują zawsze jakiś taki punkt, w którym wyrzucają śmieci, jak na przykład jadą do pracy. Wyrzucają z samochodu i cuchnie jak nie wiadomo co. Pasuje. Jest tak gorąco, że na przystanku czekam na jakiś autobusik. No, loteria, to jest mój hazard. Wsiadam i jadę. Jak podpasuje, to wygrałem. Jak nie, no to lipa. Ludzie odnalezieni. Jednak centrum to centrum, takie oficjalne, a życie się toczy tutaj. I właśnie, hola amigos, buenos dias. To jest właśnie życie, życie tu się kręci. I teraz dopiero widzimy prawdziwą stolicę. Świry na punkcie felg. Skąd oni na to hajs mają? Ale zasada jest zawsze taka, że jak ktoś chce hajs znaleźć na coś, to zawsze na to znajdzie hajs. Zauważcie, jakie miny. Nie jestem chyba, powiedziałbym, jakoś tak bardzo mile widziany z kamerą. Nie wiem, o co chodzi, ale młode dziewczyny tak na mnie patrzą, tak agresywnie, w sensie nie agresywnie, że agresywnie, tylko tak, wiecie, no bez zahamowania, o tak. Zapytajmy szefa, ile za ogarnięcie brody. Jestem tutaj u całego szefa Barbero. Florita. See, like this. Tutaj. I idzie tutaj jak po maśle. Jeszcze nie skończyliśmy. Mucho gracias, Norle. Zobaczcie, jak teraz kierownik wygląda. Elegancko, co? Cześć, ziomek. Mucho gracias, mucho bueno. Bonito. Bonito, mucho bonito. Inteligento. Proszę ocenić, powiedzieć, jak wyglądam. Słuchajcie, jak kierownika, zobaczcie, obstrzyk elegancko. Tak, to można teraz na dziewczyny iść. No żartuję sobie, jutro wracam do Polski. Pojutrze będę w Polsce dopiero. No to trzeba wyglądać. Dziwnie się teraz czuję po wizycie u Barbera. Tak jakby moja trochę personality trochę się zmieniło, tak jakby mój charakter się zmienił, tak jakby podróż się trochę zakończyła w jakimś takim ujęciu. Wiecie, broda została ułożona, więc Robinson Crusoe kierownik został troszkę taki zatracony, że tak powiem. Idziemy tutaj. Idziemy w największy chaos. Sprawa jest taka, że zostało mi około 100 Cordoba. 100 Cordoba pozwala mi zamówić jutro taksówkę na lotnisko za 10 zł. No to można poszaleć. Najgorsze jest to, że nie mając gotówki, po prostu najzwyczajniej w świecie nie jestem w stanie zjeść na mieście. Muszę iść do jakiejś takiej fancy restauracji, gdzie się... dawaj amigo. Gdzie się płaci kartą.
Ja teraz wszystko dobrze rozumiem. Dlaczego, jak mówię centrum, no to ludzie nie wiedzą za bardzo, gdzie jest to centrum, o którym mowa. Po trzęsieniu ziemi stolica, odwója tutaj Czarina. To jakieś w ogóle nieporozumienie. Stolica, centrum zostało przeniesione po trzęsieniu ziemi tam, gdzie byliśmy. A ogólnie centrum niegdyś było tutaj gdzie Mercado. No przeważnie centrum wyznaczają 2 punkty. Albo rynek, albo, szanowni państwo, kościół. Koniec, kropka. Kibel z Nikaragui. Świeci się jak Czarkowi obroża. Buenos días. Wpadł w dziurę. A, kupuję jakąś kawkę sobie tutaj od szefowej. Ciekawe, co to jest. Taki deser mleczny, najprawdopodobniej z jakąś kaszką. Ale z reguły wiem, że takie dobroci i witaminy to mają bardzo dużo cukru tutaj na ulicy. No bo niestety, gdyby nie miały, to by się po prostu najzwyczajniej w świecie nie sprzedały. Buenos días, buenas tardes. Szefu tutaj też sprzedaje losy. Losy na loterii, losy na loterii. Kurde. Buenas tardes. Ty, gdzie ja wlazłem? Czasami się zastanawiam, co mnie prowadzi do tych miejsc, ale coś zawsze mnie prowadzi. Zawsze kogoś spotkam, zawsze z kimś pogadam. W praktyce jest tak, że wszystkie duże miasta w Ameryce Łacińskiej, ogólnie w sumie na świecie, mają bardzo złą opinię. W sensie zwłaszcza tutaj w Ameryce Centralnej. Tragiczna opinia. W praktyce jak to się ma? Jest normalnie, no. Jak nie szukasz guza, to tego guza nie dostaniesz. O tak bym powiedział, spuentował to. Nie ma co tutaj ukrywać, że gołym okiem widać rozwarstwienie społeczne, biedę i masę problemów, z którymi zderza się to miasto. Ja nie chcę nic mówić, ale naprawdę po tej podróży to po moich stopach to naprawdę widać. I to mocno, że się trochę odmieniają. Hehe. Ziomek na robocie. Wiecie, ile stopni pokazywało w autobusie miejskim? 43 stopnie. Wyobrażacie sobie? Jaki ukrop? Ten system drogowy tutaj to jest jakiś pochrzaniony totalnie. Powiem wam, że jeśli ja nie mogę się odnaleźć w prosty sposób, to znaczy, że jest pochrzaniony. Buenas tardes! Koledzy z gimnazjum, test gimnazjalny oczywiście nieznany, więc kiszą tutaj o góra w Nikaraguę. Jeżdżenie na czuja, to w sumie lubię, ale gdyby bilet kosztował więcej, no to na pewno bym tak nie jeździł, a jak mniej, no to sobie można pozwolić. Nie mogę pewnie tego kręcić, ale wam trochę nakręcę. Telekomunikacja polska, wersja nigeryjska. Jaka nigeryjska? Nikaragańska. Świże, co ty, w Afryce? Czy w Ameryce Centralnej? Ogarnij się. Pomnik Augusto Sandino. Rewolucjonisty. O! Rewolucjonisty tutejszego, który wraz z robotnikami i chłopami wprowadził zmiany, które mają do dziś. Ale na pomniku solo los obreros u campesinos Iran hasta el fina. Nie ma to żadnego związku z Iranem. Iran w kontekście, który teraz usłyszeliście w tej frazie, to nic innego jak chłopi i robotnicy pójdą do końca, będą walczyć do końca. Słowo Iran w tym kontekście w języku hiszpańskim oznacza nic innego jak pójdą. Przystanek. Trabajo. A, tam jest całe. Zaraz wam wytłumaczę. Trabajo, czyli ogłoszenie o pracę.
Praca w marketingu telefonikas, czyli w marketingu telefonicznym, godziny horarios flexibles, godziny elastyczne, nie trzeba mieć sin experience, sin experience, nie trzeba mieć żadnego doświadczenia, czyli biorą każdego. I to jest dość ciekawe, bo medio tempo, czyli tygodniowe ogólnie wynagrodzenie wynosi między 2000 a 3000 Cordoba ichniejszych. To jest mniej więcej 200 zł, a 300 zł, między 200 a 300 zł tygodniowo, co daje miesięcznie między 800 zł a 1200 zł. Wow, 1000 widełki między 800 a 1200 zł. Wyobrażacie sobie? A te ceny w sklepach, w supermarkecie kompletnie nie pokrywają się z taką robotą. Jak ktoś taką robotę bierze, to żyje, to liczy jak szalony. To liczy prawie jak ja w podróży. Idę coś zjem, idę zrobię zakupy na jutro do plecaka, żeby coś mieć na przekąszenie w samolocie. Będę lecieć, moi drodzy, do Stanów, do Miami, gdzie jest dość ciekawa sytuacja, ponieważ trzeba się odprawić, tak jakby wyjść z lotniska i wejść. Czyli musisz mieć wizę, ewentualnie ESTE. To najprawdopodobniej ośrodek dla samotnych matek albo dla osób potrzebujących. Ale zobaczcie tutaj na ten mural. To jest ciekawe. Nie wiem, jakie są teraz stosunki między tymi dwoma krajami, ale w przeszłości, tak jak opowiadałem na odcinkach, mieli bardzo zażyłe relacje. Słuchajcie, kończymy odcinek na dzisiaj. Dzisiaj wyszedł naprawdę długi odcinek. W każdym razie cieszę się, że mogłem wam pokazać stolicę. Co najmniej 2 czarki słyszę. Już taki mam słuch wyczulony na czarki, że nawet sobie nie zdajecie sprawy. Bardzo dziękuję, moi drodzy, za wspólną podróż po stolicy Nikaraguę. I co? Łapeczka, komentarz, rzecz jasna, podanie odcinka dalej będzie miodem na sandały i na serce kierownicze. Trzymajcie się. Dziękuję za wspólną podróż. W sumie za całą serię po 7 krajach. Stany, Meksyk, Belize, Gwatemala, Salwador, Honduras, Nikaragua. 7. Ale będzie jeszcze jeden podsumowujący z powrotu, więc czekajcie na ten ostatni. I co, do usłyszenia. Trzymajcie się, czołem. Koniecznie dawajcie znać, jak wam się podobały odcinki, która seria była według was najlepsza. I'm a traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go.